Przez lata obserwowałem proces tworzenia postaci na sesję przez swoich graczy. Słuchałem uważnie tego, jak odgrywają i dokąd prowadzą swoją postać, a także oglądałem sesje u innych mistrzów gry. Wiele osób swoją pierwszą sesję zagrało właśnie u mnie i zauważyłem pewne wzorce podczas tworzenia i odgrywania postaci. Dały mi one do myślenia, a tymi przemyśleniami chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Ja jestem Arch i dzisiaj pogadamy o trudnych archetypach postaci. Zapraszam. Wspomnę o tym, że oczywiście każdy przykład mógł wyjść z różnym poziomem zawiłości i niekoniecznie pojawił się u nas. Przy niektórych postaciach miałem większy lub mniejszy wpływ na ich kreację. Z czasem zacząłem zauważać, jak pewne archetypy wpływają na trudność współgrania na sesji. Gdybyście nie do końca rozumieli terminologię stosowaną w RPGach, to wyróżniamy po części dwa rodzaje sesji. Jedną z nich są krótkie historie, tak zwane one-shoty, czy spolszczone na jednostrzały. Nazewnictwo jest różne, ale idea jest jedna. Ten rodzaj sesji ma być na ogół dynamiczny, zawężony i wymaga więcej działania. Często stawia postacie graczy przed pewnym zagrożeniem, zagadką czy trudną sytuacją, a gracze nie będą mieli masy spotkań na sesję, by dojść do końca tej historii. Legenda głosi, że ktoś na jednej sesji wyrobił się z całym materiałem. Drugim tym typem są długie historie, czyli kampanie. Historie, które mogą ciągnąć się w nieskończoność lub być zaledwie o parę sesji dłuższych od tych krótkich, czyli na przykład 6, ale oczywiście mogą mieć i 50. Na pierwszy ogień naszych archetypów idą skryte postacie. Skryte postacie. Mogą to być osoby wysoce introwertyczne, mole książkowe, wycofani czy outsiderzy. Kiedy wiadome jest, że spotykasz się z innymi przy stole na zaledwie jedną, może góra 2 sesje, stworzenie postaci, która będzie miała łatkę małomównej, nieufnej i takiej, co potrzebuje czasu, aby przed swoimi towarzyszami się otworzyć, to trochę strzał w stopę. Szczególnie, gdyby gracz oczekiwał od reszty stołu, że ich postacie będą niesamowicie ciekawe twojego tła fabularnego. Taki archetyp jak najbardziej jest na plus, kiedy gramy kampanię i mamy tego czasu dużo, by odsłonić tajemnicę naszej postaci, zbudować wokół tego napięcie i zwierzać się dosłownie małymi kroczkami po kolei, by cała tajemnica wokół takiej postaci spokojnie mogła urosnąć. Każdy, kto swoje lata już rozegrał w RPGach, wie, że podzielenie się w 100% tłem fabularnym, które gracz pisał, jest tak samo rzadkie, jak wyrzucenie samych naturalnych 20. Lepiej samemu odsłonić trochę historii naszej postaci. Zachęcam także, aby dodać do niej coś charakterystycznego, wartego zapamiętania tak, aby nie wypadła szaro na tle innych. Następni są przesadnie wylewni. Tym razem taka odwrotność poprzedniego. Postacie, które za wszelką cenę w tych 4 godzinach sesji chcą wam opowiedzieć absolutnie każdy detal swojej historii z absurdalnie przeciągającymi się opowieściami o swoich przeżyciach. Jeżeli przy stole byłoby 4 osób grających i mistrz gry, to ciężko, jak i w poprzednim przykładzie, mieć od groma czasu na to. Nie chodzi tu oczywiście, by uniemożliwić komuś opowiedzenia o tym, co przygotował i co napisał. Sztuką jest to, by nie przyćmić innych i by znaleźć właściwy moment na podzielenie się historią. Czasem
U osób mocno werbalnych takie sytuacje się często pojawiają. To moment na to, by przypomnieć im, żeby dali innym też się wykazać. Ten archetyp jest niezależny od długości sesji, czy to jest one shot, czy kampania. Choć na kampaniach zawsze znajdziemy więcej czasu na momenty takiej wylewności. Archetyp? Ja tam wszystko wiem. Pomimo, iż są podobni do przesadnie wylewnych, jest tutaj fundamentalna różnica. Załóżmy, że Tomek tworzy postać, która jest nowa w mieście. Akcja toczy się w Wiedniu, a on sam jest z Pcimia Dolnego. Jego postać nie posiada żadnych powiązań z Austrią. Nie jest on ekspertem od historii ani turystą. Jednak dziwnym trafem postać Tomka zna każdy róg, każdą ulicę i każde miejsce w Wiedniu. A wszystko to ponieważ to gracz ma tą wiedzę i tego w żaden sposób nie ukrywa. Jasne, niektórym może być ciężko udawać, że nagle nie znacie całego otaczającego was świata, w którym gracie, poziomu jego technologii, jego sekretów, tajemnic, czy też po prostu dziedzin. Często może zdarzyć się tak, że jeżeli wykonujecie dany zawód, macie pewne hobby, czy po prostu wiedzę z życia, możecie sprawić, że zaspoilerujecie reszcie stołu to, co może się faktycznie stać. Nie chodzi o to, żeby z tej wiedzy nie korzystać kompletnie, jednakże najlepiej by twoja wiedza była gdzieś na równi ze statusem i doświadczeniami, które posiada twoja postać. Przygotowany na wszystko. Ten archetyp, i nie chodzi mi tu mentalnie, o nie. Pamiętam, że miałem sesję w naszym świecie Ashanu, który jest systemem fantazy, a magia jest tam wszechobecna. Mieliśmy historię, która miała miejsce z pozoru na klasycznej średniowiecznej farmie. Pamiętam, że prosiłem moich graczy, aby niespecjalnie przejmowali się ekwipunkiem. Po moich słowach, jeden z graczy wziął ze sobą śpiwór, 2 kg suszu, 2 kg krakersów, 18 metrów liny, kilo, 6 rozpałek, 4 pochodnie, 3 butelki z wodą, 20 gwoździ, cęgi, młotek, a do tego wszystkiego ciężką zbroję i 2 miecze. Z jednej strony rozumiem, sam w grach komputerowych zbieram wszystko, co się da, bo może się przyda. Takie przyzwyczajenie z gier komputerowych nie do końca przechodzi potem na gry RPG. Wszakże w wielu systemach jest system udźwigu, tego ile dana postać jest w stanie unieść, a także było to zignorowanie po prostu zaleceń mistrza gry. Oczywiście, posiadanie osoby, która jest wysoce przygotowana na wyprawę w jakąś dzicz, tundrę czy trudne miejsca jest atutem, bo niektórzy nie dbają o to, co ze sobą zabierają, ale trzeba, jak zawsze, wszystko balansować. Mam nadzieję, że na tym przykładzie widzicie, że ta sytuacja z zabieraniem ze sobą miliarda przedmiotów była trochę nie na miejscu. Wyobraź sobie, że jedna z osób, z którą grasz, stworzyła ze swojej postaci takiego awatara, wybrańca, który zmieni świat i wszystko zależy od niego. Ma znacznie większe moce od ciebie lub prestiż na tyle wysoki, że ułatwia mu to absolutnie wszystko. A ty i reszta drużyny to tylko tło pod jego grę. Kto by chciał tak grać? Sesje to nie film, tutaj każdy chce być w pewnym momencie w świetle reflektorów i mieć swój moment, zamiast nudzić się po wielu godzinach tego, jak pan wybraniec po raz 50 opowiada o swojej legendarnej historii i przeznaczeniu. Natomiast jak najbardziej jestem za tym, że w niektórych krainach, rodzinnych stronach czy pewnych kręgach któraś z postaci graczy miałaby prawo za taką uchodzić. Jednak trzeba znać granice, a do pewnych rzeczy trzeba podchodzić również z umiarem. Jeżeli natomiast chodzi o krótkie przygody, nie widzę problemu, by ustalić się, że któraś z osób
nagle zagra postacią, która jest bohaterem. Jeżeli wszyscy przy stole się na to zgadzają. I wtedy niekoniecznie wyjdzie to źle. Natomiast trzeba pamiętać o istotnym aspekcie. Śmierć takiej postaci ma ekstremalną szansę na to, że przygoda automatycznie się zakończy. Więc trzeba z tym uważać. Następny typ. Samotny wilk. Jak bardzo ten typ potrafi być irytujący do współpracy. Nie zliczę, ile razy ktoś, myśląc o graniu w RPG, myśli, że jak ma fajne zdolności na postaci, to poradzi sobie sam. Ogromna ilość systemów jest tak stworzona, że im więcej osób stanie do walki ramię w ramię, czy postanowi coś rozwiązać razem, tym łatwiejsze będzie wyzwanie. Dlatego balansowanie jednego potężnego przeciwnika jest trudniejsze niż 3 czy 4 silnych po prostu. Bo taki w pojedynkę duży przeciwnik na ogół ma jedną turę, może 2. A w kontraście mamy 3 przeciwników z 3 turami łącznie. Jak na ironię, w krótkich przygodach ten archetyp, gdy fabuła jest na zasadzie rozwiązania zagadek, może pchnąć zagubioną drużynę bardzo do przodu, wychodząc przed wszystkich i ukradkiem, na własną rękę zdobywać informacje, czy działać lekko z ukrycia, gdzie w grupie jest to cięższe. Oczywiście, dla ścisłości, nie mówię tu o postaci, która na 5-godzinnej sesji przez 4 przybywa z dala od grupy i nie informuje ich o absolutnie niczym. I finalny archetyp, ten ukryty, zły. Niektórych na pewno inspirują postacie, które mają 2 twarze, które w sekrecie przed drużyną lub zleceniodawcą drużyny spiskują coś, co zmieni losy rozgrywki. Ale są to archetypy ekstremalnie trudne do prowadzenia. Na krótkich historiach coś takiego niekoniecznie będzie złe. Od tak, by sprawdzić, w końcu zagrać tymi złymi. Natomiast wyobraźmy sobie, że gramy już kampanię przez 30 sesji, gdy gracz stwierdza, że chce doprowadzić do zniszczenia historii, którą reszta drużyny bardzo sobie ceni. Lub co gorsza, plan postaci gracza, by w jakiś sposób zaszkodzić, czy nawet zabić inne postaci graczy. Sztuka grania złymi postaciami jest czymś, co powinno być zaplanowane w świetnej koordynacji danego gracza z osobą prowadzącą sesję. Inaczej może ona zepsuć wielką część rozgrywki ku swojej własnej uciesze. No i cóż, wszystko co wymieniłem to zaledwie sugestie poparte doświadczeniami i przemyśleniami z innymi mistrzami gry i graczami. Wszystko zależy od tego, kto prowadzi sesję i jacy gracze będą grali. Nie ma żelaznej zasady do tego, jak w RPG grasz. A ty? Z jakimi trudnymi archetypami się zderzyłeś? Koniecznie opowiedz nam w komentarzu. Jesteśmy ciekawi. I niech się turla. Do usłyszenia.